יש הרבה חוברות של סיפורים, סיפרו לי גם. יש סיפור קצר, שפעם אחת, אחד מהנכדים של רב דוד, שאז הגיע לכאן, הוא עשה את פעם בקבר, הוא ראה דמות של מאש של איזה מישהו. ואז הוא הולך לשאול את האנשים מי זה, הדמות הזאת כבר הלכה, אבל שאל מי זה, מישהו שהכיר את רב דוד, הוא שאל אם זה רב דוד, אמרו לו כן, שזה רב דוד. הוא ראה את רב דוד ספורט, בדמות של אש. אני לא יכולה, אין לי את הזכות לראות. Drodzy, zwróćcie uwagę, że historia Lelowa to ponad 800 lat tej miejscowości. Pierwsza wzmianka 1193 rok, bulla papieża Celestyna III. Dzisiaj Lelów to mała miejscowość licząca około 800 mieszkańców. Ale kiedy na Yortzeit, rocznicę cadyka Dawida Bidermana, przyjeżdża z Izraela, ze Stanów Zjednoczonych, z innych miejsc około 2000 Hasydów, którzy tutaj modlą się przy grobie cadyka Dawida Bidermana. Lelów wtedy staje się takim miasteczkiem wielokulturowym, jakim był przez wieki. Po prostu z całego świata przyjeżdżają Żydzi, mają wielkie święto. Lelów jako czeka na nich zawsze, rok w rok mają tutaj koniec stycznia, albo wypadło tak jak teraz w lutym, święto tego cadyka. Muszą mieć bardzo dużo rocznicę jakąś bardzo uroczystą, że ich bardzo dużo przyjechało, podobno ma być ich tu 2500. הכל טוב? אתה מבין מה אני אומר? Anglisz, Anglisz. מבינה מה אני אומר? Nie rozumiem. Mów po polsku, umicie po No, polsku. ten niech się trochę nie do przodu כמה עולה נר? i wyjedzie. כמה עולה נר? Co mówisz? אני קיבלתי את הטלפון שאשתי בהיריון אחרי 24 שנות נישואים שלא היה לי אלא משלים. 24 שנות נישואים שניסינו הרבה טיפולי פריון ולא הצליח, וקיבלתי את הטלפון בזין שבט, כמו מחר, אשתי צלצלה, שמחה אני בהיריון. dzień dobry. Mein San. No wiem przecież, wiem. יודע, Znam te opowieści o synu כולנו מכירים את הסיפור היפה של הבן. ללו, כמעט שנולד פה. קיבלתי את הטלפון. טלפון, איפה היה הטלפון הזה? בעירייה? כנראה שכן, במשרד, במגיסטרט של ללו. Magistrat jest. שוב טלפון, עכשיו יש כבר טלפונים אחרים. יום מוישה מלכה. רבי דוד מללוב, הצדיק שנמצא כאן, היה ידוע כל השנים בתור אוהב ישראל. הוא אהב כל אחד ואחד. פעם היה שהבן שלו, רבי מוישה מללוב, הבן שהמשיך אחריו, הוא היה לא בריא. והתפללו וביקשו ועשו כל מה שאפשר. באו להגיד לו שברוך השם הילד נהיה יותר טוב, יותר בריא. אחר כך הוא שמח מאוד. הוא אמר, איך יכול להיות שאני שמח כל כך שהבן שלי נהיה בריא ומה עם שאר הילדים? נכון שזה הבן שלי, אבל שאר הילדים גם כן. עכשיו, בתור אוהב ישראל כולם באו לכאן. Zapraszam was. Chodźcie. Dlaczego Hasydzi przyjeżdżają? Bo Hasydzi wierzą, że w Yortzeit, w rocznicę śmierci, cadyk Dawid Biderman wstępuje tutaj, jego dusza wstępuje tutaj, pomaga wznosić się prośbą, modlitwą do nieba.
To są prośby dotyczące wszystkiego. Rzeczy duchowych, ale też codziennych. Cadyk Dawid Biderman mówił i czytał po hebrajsku, widysz, ale tak również po polsku. I na pewno przeczyta też karteczki napisane po polsku. Więc jeśli będziecie mieli ochotę, to bardzo Was proszę, napiszcie karteczkę. Ja też jako nauczyciel napiszę karteczkę w sprawie moich wychowanków, moich uczniów z liceum, którzy w tym roku będą zdawali maturę. Poproszę o to, żeby tę maturę zdali wszyscy i zdali ją jak najlepiej. Podchodźcie z Waszymi prośbami. היום הזה מחולק לשתיים. מחר לפני הצהריים כולם באים לקבר. ושם אומרים תהילים, בוכים, מתפללים. אחרי שהיינו שמה, נוטלים ידיים לאכול לכבוד ההילולה, ואז אנחנו שמחים שאנחנו כבר נושענו על כל מה שאנחנו ביקשנו. לכן הריקודים כאן הם הרבה יותר חזקים, כי כל אחד מרגיש שהוא כבר קיבל את מה שהוא ביקש. ואנחנו יודעים שהחיים שלו היה לתת ולאהוב את כל אחד, אז זה נותן לנו שאנחנו נתפלל ונבטיח שאנחנו גם נשתדל ללכת בדרך הזו. Ja nie jestem rodowitym lelowianinem, mieszkam tu od 15 lat. Mam wrażenie, że lelowianie nie za bardzo Żydów lubią i trochę się wstydzą i nie umieją współpracować, a mogliby też zrobić jakiś interes. Hasydzi to jest mała, ultraortodoksyjna grupa, która poświęca się modlitwie, która żyje doświadczeniem religijnym, mistycznym. Hasydzi często nie pracują, to państwo dotuje ich działalność czy ich religijność, także nie idą do wojska, więc mogą wzbudzać kontrowersje. Od XVI wieku aż do 1942 roku mieszkają tutaj w Lelowie chrześcijanie i Żydzi. Mają swoją synagogę, 2 cmentarze, liczne szkoły, mają swoją mykwę. Toczy się żydowskie życie. Koniec tego świata następuje w czasie II wojny światowej. Dokonują tej zagłady Niemcy. W 1942 roku spędzają tutaj mieszkających w Lelowie Żydów. Zostają oni wsadzeni do wagonów bydlęcych, powiezieni do Treblinki i właściwie wszyscy zamordowani. Ilu ocalało lelowskich Żydów? Może 7. הכוח של הצדיקים בכל הדורות היה, על בסיס הראשון הם היו רואים נערנים מצאן מרעיתם. יש לו דלת פתוחה
בשמיים, יש לו את היכולות להשפיע לציבור, בריאות, פרנסה, וכל מה שהם צריכים. Pewnego razu Rebe Dawid zanurzył się w rzece, jak miał zwyczaj, a działo się to bardzo mroźną nocą. Przychodził tamtędy jakiś goj i widząc, że ktoś kąpie się w rzece, podszedł, aby sprawdzić, kto to taki. Kiedy Rebe Dawid wyszedł z rzeki, ów goj zdjął z siebie ciepłe ubranie, futro barani zwane pelcem i okrył nim świętego Rebego Dawida. Wówczas Rebe Dawid pobłogosławił go, by żył 120 lat. Jego święte słowa spełniły się, a goj opowiadał później, czym sobie na co zasłużył. Co o tej opowieści moglibyście powiedzieć, Julio? Nie jest ważne to, kim jesteś, jaką religię wyznajesz, tylko po prostu liczy się czyn i ta dobroć płynąca z człowieka. Trzeba prowadzić dialog. I że dialog jest jedną z największych wartości, niezależnie kim się jest, tak jak powiedziałeś. אבל שמעון החיה חזרה את המקום פה, הוא זה שהכניס לתודעת הציבור, ואנשים באים פה מכל העולם לבקש מי על ילדים, מי על פרנסה, מי על בריאות, מי על זיווג שרוצים להתחתן, ואלה שהיו שנה שעברה, הרבה מהם שבאים השנה באו להגיד תודה, כי מה שהם ביקשו, הכל התממש.